Witam Państwa bardzo serdecznie i proszę Państwa, w naszym studio kolejny, specjalny, można powiedzieć, gość, bo dawno go nie było, a jest nim pan Grzegorz Braun, którego serdecznie witam. Kłaniam się. Szczęść Boże, pozdrawiam z jądra ciemności wieży Babel eurokołchozowej z Brukseli. Zamieniam się w słuch, jakie tematy dzisiaj uznamy za najważniejsze. Ach, nie zazdroszczę panu, bo to rzeczywiście nieciekawe miejsce. Coraz więcej się słyszy o różnych wydarzeniach kryminalnych, które to w tej stolicy Europy mają miejsce. Ale pytam pana o sprawę na początek, może dla pana trochę kłopotliwą, może bolesną, ale chcę o to zapytać i z góry pana przepraszam. Chodzi mi o to, jak pana traktują media. Jakby pan skomentował to, że nie tylko już tam w telewizji Republika, którą miałem szczęście zakładać, czy w innych mediach związanych z Prawem i Sprawiedliwością, choć w Polsce.pl ciągle jeszcze pana honoruje, ale w mediach publicznych, w mediach lewackich, no i ostatnio nawet w kanale Zero jest pan persona non grata. Jak pan to skomentuje i czy jest jakiś sposób na to, żeby przerwać tą zasłonę milczenia, żeby w jakiś sposób wydobyć pana na światło dzienne? Sposób jest jeden taki, że właśnie rozmawiamy. I to jest sposób, który działa, dlatego że hurtem, razem te wszystkie bańki, banieczki, bąble, media społecznościowe, Twittery, Facebooki, które też oczywiście nam tam zamykają, przycinają zasięgi YouTube'owe, kasują kanały, ale na razie, póki tego wszystkiego nie wyłączyli, to się składa jednak na masę krytyczną, która powoduje przekroczenie bariery dźwięku w przestrzeni publicznej, mimo że jest zapis cenzorski. To jest mój komentarz, to nie jest żadna tutaj emfaza publicystyczna i także bardzo chciałbym to podyktować do protokołu, że to pan pyta, a nie ja się uskarżam, prawda? To jest wyrok śmierci cywilnej na mnie, ni mniej, ni więcej wydany i kontrasygnowany wielostronnie. Media gadzinowe, media głównego ścieku, do których, jak pan wspomniał, no właśnie doszlusowały rozmaite tam ośrodki opiniotwórcze, które się podawały za niezależne, podawały się za nawet antysystemowe z lekka, no ale jak się okazuje, to było takie epatowanie publiczności patriotycznej, nonkonformistycznej, a jak przychodzi co do czego, no to i oni ten wyrok śmierci cywilnej póki co na mnie wykonują. I ja tutaj nie przedstawiam żadnej teorii spiskowej, tylko zwracam uwagę na niewątpliwie spiskową praktykę, spiskową w tym sensie, że jednak jakaś komunikacja musi być między tymi ośrodkami centralnymi, bo inaczej, panie redaktorze, no to od czasu do czasu przez pomyłkę ktoś by tam właśnie jednak zaprosił, przez pomyłkę, no bo zasięgi przecież są, oglądalność by była, ale nie. W związku z tym myślę, że to jest hipoteza wcale nie na wyrost, że tak jak pamięta pan jeszcze w latach 90. Okazało się, że media już później, przepraszam, ale ten czas tak szybko leci. To było w okresie, w apogeum afery Michnika-Rywina, że się zwierzył taki redaktor jeszcze PRL-owski i później post-PRL-owski Janusz Rolicki, że w Sejmie odbywały się z udziałem premiera, chyba Leszka Millera, takie odprawy i chyba nawet w rytmie cotygodniowym szefowie mediów wiodących, wtedy opanowanych, tak jak przez poprzednich 8 lat miał to wszystko PiS pod kontrolą, Zjednoczona Prawica, tak jak teraz, prawda, totalna demokracja uśmiechnięta walcząca z Polakami ogarnia większość, prawda, kluczy dostępu do tej przestrzeni medialnej. No tak wtedy ta postkomuna, post-PRL-owska i to były regularne odprawy czynnika wiodącego politycznego z szefredaktorami
telewizji, radia, więc i innych tam gazet jeszcze, wtedy gazety papierowe. Ja pana zasilę bardzo ciekawym argumentem, który spowoduje, że ta nasza rozmowa stanie się bardziej cenna i mam nadzieję stanie się taką perełką rozchwytywaną przez słuchaczy z mojego doświadczenia. Otóż kiedy Telewizja Media Narodowe dostała koncesję, w trakcie instatu nascendi przyznawania tej koncesji mieliśmy rozmowę dyscyplinującą pod tytułem "Będzie koncesja, ale jeśli nie będziecie poruszać tematów antysemickich, jesteście narodowcami, to się źle kojarzy, jakimiś faszystami". No antysemickich chciał pan powiedzieć judeorealistycznych. Więc pana nazwisko tu gdzieś pojawiało się w tej rozmowie dyscyplinującej i mamy taką korespondencję. Mam taką korespondencję, że dostaliśmy koncesję, bo Telewizja Media Narodowe ma koncesję kablową. Oczywiście jesteśmy skutecznie banowani przez całe to towarzystwo i nie ma nas w takim zasięgu, jakbyśmy chcieli, ale tu ma pan pierwszy argument, a drugi była, wie pan, tam była taka scena rozstania w telewizji w Polsce.pl. Nie mam na to dowodów, ale słowiki i skowronki ćwierkają, że między innymi pana obecność w tej telewizji braci Karnowskich spowodowała ten dramatyczny rozwód pomiędzy jednym a drugim bratem, który dziś tworzy taką bardzo w żadnym wypadku nie chciałbym być zarzewiem jakichkolwiek konfliktów rodzinnych. No ale widzi pan, to już wszystko się nadaje niewątpliwie na publicystykę historyczną. I zdaje mi się, że przydałaby się taka książka, taka historia mediów zależnych i niezależnych, cenzury, tej cenzury już nie instytucjonalnej, Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, to się tak za PRL-u nazywało, ja robiłem o tym później filmy dokumentalne. Teraz mamy cenzurę nieinstytucjonalną i nienamacalną w taki prosty sposób. No mówiąc krótko, nie ma takiego budynku w Warszawie, gmachu użyteczności publicznej, do którego można by wejść i spodziewać się, że tam spotkamy tych cenzorów. Cenzura się zdywersyfikowała i występuje na poziomie właśnie ośrodków zarządzających centralnymi ośrodkami informacji czy dezinformacji, bo przecież przemilczenie jest manipulacją, a manipulacja to także narzędzie cenzury. Ja panu przypomnę, że w tej telewizji w Polsce 24, w Polsce.pl podówczas, gościłem pana nieraz. To były szalenie popularne niektóre nasze wywiady. No ale panie redaktorze, to było jeszcze przed wojną i przed pandemią. Miały zasięgi 2000, nie chcę skłamać, 18 rok, tam po milionie, prawda? Tam takie, no więc widzi pan, czyli jak ten w kanale argument, Zero. Czyli ten argument, że no to by się nie oglądało, to jest nudne, publiczność tego nie chce, to nie byłoby prawdziwe. Ja panu powiem, jaki jest argument. Ja panu powiem od razu, jaki. Zanim, przepraszam, tak wejdę panu w słowo, bo ta moja wypowiedź stanowi pewną całość. Dziś argument jest taki, że mamy napiętą sytuację międzynarodową, bo też ja jestem w podobnej do pana sytuacji. Jeszcze tam pół roku, rok temu byłem zapraszany gdzieś do radia, do telewizji, nawet publicznej, na jakieś tam rozmówki. No i wie pan, i teraz jest taka rozmowa, no pytam się przy jakimś małym alkoholu jednego, drugiego kolegi, dawno mnie u ciebie nie było, ale co się stało? Narracja jest taka, mamy zagęszczoną sytuację międzynarodową i przykaz, czy prikaz, mówiąc w języku rosyjskim właściwym dla tego wydarzenia, jest taki, żeby nie pokazywać ludzi, którzy są podejrzewani o ruską narrację. I w dużych mediach, ale i w małych, czyli i w tych platformerskich, ale w tych pisowskich jest taka sama kalka. My się nie możemy podłączać, stąd podejrzewam konflikt między braćmi, stąd pana ban. A sklejmy jeszcze jeden fakt. Kanał Zero właśnie dostał koncesję. Tak. Rozumie pan? No więc tak. Każda narracja, każde stanowisko propolskie
propolskie, każde pryncypialne stanowisko polskiego patrioty będzie prędzej czy później zwalczane, odsądzane od czci i wiary właśnie taką retoryką parcianą. To było za PRL-u, za tamtego Sowieta, to prawda, każdy, kto krytykował jedynie słuszną linię partii, niezłomne sojusze ze Związkiem Sowieckim i podległość Układowi Warszawskiemu i gospodarkę socjalistyczną w ramach RWPG. Każdy taki przypadek był dyskredytowany, nawet pojawiały się takie nominacje, kto jest, prawda, agentem CIA, a czyja to jest, prawda, woda na młyn podżegaczy wojennych, odwetowców niemieckich Hubkiczaj z RFN. Prawda? To była taka, często jednym tchem taka fraza wypowiadana w mediach wówczas reżimowych. No i dzisiaj to jest w krzywym zwierciadle odbicie takie, no, w dużej mierze symetryczne. Tak jak z kolei za Sowieta tego pierwszego, jeszcze za towarzysza Stalina, każdy polski patriota mógł liczyć na to, że zostanie nominowany na faszystę, tak i dzisiaj. Tak i dzisiaj w kolejnym pokoleniu, kolejne pokolenie Kominternu zwalcza polski patriotyzm pod hasłem faszyzmu. No więc jak faszyzm, to oczywiście antysemityzm, to oczywiście, prawda, reductio ad Hitlerum, najgorsze insynuacje, ale to, szanowni państwo, w tym wszystkim to właśnie nas nie powinno dziwić, natomiast odnotujmy z pewnym takim ostrożnym optymizmem, że to już w takim stopniu nie działa. To już w takim stopniu nie działa i ponieważ moje stanowisko rzeczywiście jest odmienne, no to może na moment spróbujmy je zdefiniować. Ja teraz uważam za kwestię najbardziej palącą uchronienie Polski od wojny. Nie zgadzam się na wpychanie Polski w wojnę, a tak się składa, że wszyscy dookoła stanowią ten równy front podżegaczy wojennych i jeśli nawet sami na tę wojnę nie spieszą, to akceptują wpychanie Polski w wojnę. I tu jest pies pogrzebany, oczywiście, panie pośle. No dobrze, ale jest taki mechanizm inny. Pada deszcz. Bo mi wyleci mi z głowy, czas antenowy się skończy, a ja w związku z tym a propos chciałbym tutaj wrzucić ogłoszenia parafialne, że w najbliższy weekend najpierw będziemy na zjeździe tysiąclecia w Skaryszewie pod Radomiem w sobotę 18, ale potem zaraz pospieszymy na marsz za pokojem przeciw wojnie do Rzeszowa. W Rzeszowie w niedzielę 19 października w godzinach popołudniowych z Placu Armii Krajowej przejdziemy do rynku. Tam wystąpią posłowie jedynego koła parlamentarnego, koła Konfederacji Korony Polskiej, które w tym aktualnym Sejmie właśnie takie stanowisko odrębne zajmuje. Kiedy następowała ta eskalacja, to wzmożenie propagandowe, właśnie zwiększanie napięcia, no to my staraliśmy się deeskalować. Koło Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie miało swoje votum separatum, bo my nie jesteśmy zwolennikami, to mało powiedziane, no po prostu sprzeciwiamy się stanowczo wpychaniu Polski w wojnę. A to chcieliby zrobić pospołu różni zwolennicy wyciągania, prawda, kasztanów z ognia cudzymi rękoma, różni tacy ta koalicja chętnych w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, bo to Londyn, prawda, ale razem z Paryżem i z Berlinem, no po prostu chcieliby wyręczyć się Polakami, chcieliby swoich ludzi na tę wojnę nie posyłać, bo ich za dużo nie mają,
a chcieliby, żebyśmy my byli w tym na całego. No i do tego oczywiście tak jest, nie można o tym nie wspomnieć, w ramach mojego judeorealistycznego spojrzenia na świat. No, nie ma w tym niczego dziwnego, że zarówno z państwa położonego w Palestynie, jak i z diaspory żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, no jest prowadzona polityka, która stosuje wobec Polaków pedagogikę wstydu, a z drugiej strony Żydzi nam się tutaj stręczą na naszych sojuszników, na przykład w walce z nawałą islamską, prawda? Oni nam tutaj pomogą. Pornorabin Szmulek z Nowego Jorku na konferencji w rzeszowskiej Jasionce z początkiem tego roku o tym mówił. I dojeżdżam już do kropki, panie redaktorze, no ryzyko jest takie, że jeśli nawet mielibyśmy nie stać się teatrem działań wojennych bezpośrednich, to zostałyby wyprowadzone rezerwy ludzkie, wojskowe, tak? Po prostu polski żołnierz na Ukrainę, no i wtedy nie ma próżni w przyrodzie i wtedy starsi i mądrzejsi chętnie będą zarządzać naszym terytorium i na to nie wolno się zgodzić. I tu stanął pan ością w gardle całej tej menażerii, i to z lewa, i z prawa. No mam nadzieję. No, i to chciałbym podkreślić, bo no, widzę to plastycznie. Natomiast, panie pośle, no wiemy, jakie są mechanizmy socjologiczne. Wiemy, co rządzi dziś, w jaki sposób zarządza się poprzez media polityką. Jeśli pan zostanie wykluczony z tych głównych mediów, jeśli pan w jakiś sposób w nich nie zostanie afirmowany, chociażby poprzez udział w rozmowie, to czy możemy się obrażać na ten mechanizm, możemy protestować, ale pan rozumie, że w tym momencie zakładają na pana pewien szklany sufit, pewien kaganiec, gdzie powyżej pewnego udziału w rynku politycznym pan po prostu nie będzie miał szans wyskoczyć. Panie redaktorze, no ja się przecież nie obrażam na rzeczywistość. Ja działam nie czekając na oklaski i nie czekając na głaski, lajki i certyfikaty koszerności, które mi wystawią oficerowie frontu ideologicznego, funkcjonariusze z mediów, które same siebie lubią nazywać wiodącymi, poważnymi, prawda? Ja na to nie czekam. Ja robię swoje, na szczęście nie robię w pojedynkę. Jest partia, Konfederacja Korony Polskiej, jest szeroki front gaśnicowy, no i proszę zobaczyć, ja mam 0 minut, 0 sekund w tych mediach centralnych, a jednocześnie moja partia w tych, powiedzmy, no też nie powinniśmy uznawać sondaży za ani gwarancję czegokolwiek, bo zaledwie promesę, ani też nie powinniśmy, zwłaszcza po ostatnich kampaniach wyborczych, przeceniać wiarygodności tych sondaży. No ale jeżeli nas plasują te sondaże w przyszłym Sejmie, no to najwyraźniej już mniej nam dać nie mogą. Już mniej nam dać nie mogą. Róbmy swoje, szanowni państwo, miejmy tę otuchę w sercu. Szeroki front gaśnicowy zwycięży. Jeżeli tylko moi sojusznicy, ci moi, wie pan, gdzie mam najbardziej zaangażowanych tajnych agentów, no wygląda na to, że w Ministerstwie Niesprawiedliwości, bo ministrowie wcześniej Bodnara, a dzisiaj Żurek dbają o to, żebym nie mając czasu antenowego, żebym jednocześnie był nieustannie obecny w mediach nawet centralnych, dlatego że trwa nagonka na mnie, trwa polowanie
z nagonką. I właśnie w ostatnich dniach no, trudno wskazać portale centralne, które by nie pisały o mnie jako o człowieku no, nieledwie wyjętym spod prawa, jako o człowieku, który właśnie, chwała Bogu, wreszcie zaraz zostanie sprocesowany i wyłączony z gry politycznej poprzez nałożenie na mnie jakichś surowych wyroków. Za co? No za to, że wykonywałem mój mandat poselski. I to jest bardzo ważne, że mnie tu stawiają przed sądami, bo tych sądów będzie więcej, bo to już procedury immunitetowe, także w Eurokołchozie one trwają, prawda? Więc stawiają mnie przed sądami, chwała Bogu, nie za jazdę po pijaku, nie za jakieś ekstrawagancje obyczajowe, prawda? I nie za jakieś sprawy, w których na przykład nieroztropne czy nielegalne postępowanie z groszem podatników by wchodziło w grę. Nie. Ani worek, ani korek, ani rozporek, bo to jest ta triada taka, prawda, kompromatów klasyczna, w moim przypadku nie wchodzą w grę. Więc będą to procesy, już są, bo jeden się zaczyna niniejszym 8 grudnia, pierwsza rozprawa, w ostatnich dniach było posiedzenie takie inaugurujące ten proces. To trzeba powiedzieć, że to będą sprawy ściśle i czysto polityczne, że właśnie sąd, prokuratura przygotowuje i podaje sądom do ręki sprawy dęte, sprawy zszywane z gałganków, bo to różne wątki są sklejane, zgniatane w taką jedną pigułę, którą będzie można we mnie cisnąć, no i że może za którymś razem trafią. I, no, panie pośle, ale czy można to tak bagatelizować? Co się stanie, jeśli zamkną pana, no, czy zaobrączkują, jak to w przypadku pani Le Pen było? No, panie redaktorze, jakoś pani Le Penowa sobie poradziła. Ja oczywiście się nie wchodzę tu w parantelę, prawda, ani nie ma ścisłej analogii, także ideowej nie ma ścisłej analogii, dlatego że programowo jesteśmy w niektórych kwestiach, no właśnie, jako Partia Polskich Przedsiębiorców, Konfederacja Korony Polskiej, narodowców, wolnościowców, no z całą pewnością nie jesteśmy zwolennikami socjalizmu ani eurosocjalizmu. Ale mechanizm wykluczenia jest ten sam. Ale sam mechanizm eliminowania z życia publicznego. No, panie redaktorze, ja jestem naprawdę spokojny. Jestem spokojny o to, że Konfederacja Korony Polskiej jako formacja już dziś mająca swoje miejsce na scenie politycznej na poziomie parlamentarnym poprowadzi do następnych wyborów szeroki front gaśnicowy ze mną czy beze mnie. I to, czy ja będę osobiście, panie redaktorze, będę miał zdolność kandydowania, czego niektórzy nie ukrywają, chcieliby mnie pozbawić właśnie przez dęte zarzuty, przez Bóg wie właśnie jak tam prowadzone procesy, to zobaczymy, dajmy szansę sędziom. Dajmy szansę sędziom prawidłowo procedować i sprawiedliwie wyrokować, prawda? Ja też tutaj niczego z góry nie przesądzam, chociaż sam fakt wprowadzenia tych właśnie aktów oskarżenia do sądów to jest zły prognostyk, ale ze mną czy beze mnie, ze mną na ławie oskarżonych, czy ze mną, panie redaktorze, w ośrodku odosobnienia za kratami. Szeroki front gaśnicowy zwycięży. Proszę, mały argument, który wzmacnia tę tezę. Proszę zobaczyć, kiedy przed 1,5 rokiem, no już blisko 1,5 rokiem trwała kampania do Eurokołchozu i była to kampania, która
zakończyła się w moim przypadku wzięciem mandatu. Ten mandat podali mi rodacy, 100 kilkanaście tysięcy rodaków z Małopolski Świętokrzyskiego. Ten mandat mi wręczyli. No i niektórzy się cieszyli z tego, że to jest sukces, bo start z drugiego miejsca, jednak wynik najlepszy na listach, z których startowaliśmy wówczas w całym kraju, jeśli idzie o liczbę głosów, ale niektórzy się martwili, że wyjeżdżam do Brukseli, Strasburga, znikam i w związku z tym nic po mnie tutaj nie zostanie. A otóż proszę zobaczyć, jest partia, ona działa jak Polska długa i szeroka, jest koło Konfederacji Korony Polskiej, które dzielnie staje w każdej potrzebie, zaznacza ten głos odrębny. Panowie posłowie Skalik, Fritz, Zawiślak, szanowni państwo... czyli non omnis moriar, czyli chce być pan takim Mandelą albo Gandhi z więzienia... na stolec prezydencki, powiedzmy. Ale panie redaktorze, ja przecież naprawdę nie jestem masochistą i nikomu nie życzę, więc także i sobie nie życzę żadnych przeszkód tego rodzaju w pracy politycznej powiedziałem pół żartem, ale może to jest skuteczny mechanizm. Musimy kończyć, a ja mam jeszcze jedno ważne chyba pytanie do pana, bo wie pan... Ja tylko panie redaktorze, uspokajam, że ze mną na afiszu, czy beze mnie szeroki front gaśnicowy zwycięży, a Konfederacja Korony Polskiej będzie miała teraz koło, już ma w Sejmie koło poselskie, a będzie miała klub, który odgrywać będzie skutecznie, konsekwentnie rolę mniejszości blokującej. I na wojnę nie pójdziemy. I paktu migracyjnego nie wprowadzimy. I Zielony Ład skasujemy. I tak dalej, i tak dalej. Dałby Bóg. A jeszcze na koniec parę złych wiadomości, bo wie pan, jeśli pana nie ma, znowu pozwolę sobie ten mój sceptycyzm tutaj wylać, jeśli pana nie ma w takich udrapowanych na antysystemowe mediach obecnie, jak Radio Wnet, skąd pana bardzo niegrzecznie przepędzono, jak kanał Zero, prawda, jak Republika, która rządzi w internecie, no to wie pan, to mam wrażenie, że sytuacja naprawdę jest bardzo skomplikowana. I to mogą być naprawdę poważne ciosy. No nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. I pana kariery. Bo mówię, może warto zastanowić się nad strategią Lisa. Nie mówię o Tomaszu Lisie, tylko strategią Lisa, czyli chytrym podejściu w jakimś, prawda, przebraniu być może i po osiągnięciu pewnego politycznego celu dopiero ataku frontalnym. Czy przemyślał pan tę strategię? Ja rozumiem. Czy pan uznaje te problemy? Rozumiem. Wie pan, nie działam na oślep, nomen omen, tak, politycznie, wbrew pozorom. I ja nie abstrahuję od tej rzeczywistości, tylko tyle, że jest jak jest. Ja przecież, panie redaktorze, guza nie szukam. Ja po prostu staję na stanowisku polskim, wypowiadam się wedle tego, co mi serce i rozum podpowiadają w polskim interesie narodowym. I jeżeli to mnie stawia na kursie kolizyjnym z Ukraińcami czy ukrainofilami, banderowcami, których mamy także i w Polsce, jeśli to mnie stawia na kursie kolizyjnym z Żydami talmudystami czy holokaustystami, jeśli to mnie stawia na kursie kolizyjnym z tymi, którzy monopolizują polską scenę polityczną, a są pociągani za sznurki z ambasady niemieckiej, amerykańskiej, izraelskiej, brytyjskiej czy jakiejkolwiek innej, ruskiej, pruskiej czy marsjańskiej, no to nic na to nie poradzę. Ja nie mogę, szanowni państwo, bo byście chyba w to jednak nie uwierzyli,
nie mogę się podawać za kogoś, kim nie jestem. A otóż nie jestem podżegaczem wojennym, chcę dla Polski pokoju. Nie jestem ani komunistą, ani eurokomunistą. Chcę dla Polski dostatku, dla Polaków zamożności. Chcę, żeby interes się kręcił. Chcę, żeby podatki były niskie, proste, a niektóre wręcz zniesione. PIT do likwidacji, jednolity tam ten formularz VAT-owski, kontrolny, podatkowy, prawda? E-faktura. To jest wszystko do kasacji, szanowni państwo. To jest wszystko do kasacji po to, żeby Polacy byli wolni, żeby nasze dzieci nie były zagrożone deprawacją, dezinformacją pod flagą tęczową, żeby nasze rachunki za prąd nie były zawyżane przez zielone łady, prawda, i urojenia klimatyczne. Tego wszystkiego chcę i tego się nie wypieram i tego nie będę trzymał światła pod korcem, panie redaktorze. Jak to drzewiej bywało. Amen. Drodzy państwo, naszym gościem był pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej, któremu bardzo dziękuję za wywiad. A państwa ja dziękuję. Proszę, szanowni państwo, nawet jak już właśnie nie będę miał okazji, bo nie wiem, czy pod celą pozwalają się łączyć w transmisji z mediami prawdziwie niezależnymi, no to państwo tak, lekturę do poduszki polecam. Polecam lekturę programu partii Konfederacja Korony Polskiej. Grzegorz Braun, jeśli ta rozmowa waszym zdaniem, drodzy państwo, ma jakiś sens, bardzo proszę, wesprzyjcie nas. Wesprzyjcie nas w mediach społecznościowych. Pod programem będzie link do Buy Coffee. Koniecznie coś płaćcie. A jeśli oglądacie nas w sieciach kablowych, bardzo proszę, zostańcie z naszym kanałem i zapiszcie go do ulubionych.